Dzień dobry Państwu, witam wszystkich fanów pojazdów terenowych w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunnera. Jak już wspominałem, dzisiaj pojedziemy zwiedzać zaporę i jak już obiecałem, nie będę do tego wykorzystywał jakiejś modowej ciężarówki, tylko pojedziemy ciężarówką, którą dostajemy na samym początku. Jest to Chevrolet CK1500. Tyle tylko, że z innym malowaniem. Powkładałem do niego podwyższone zawieszenie, powkładałem do niego opony błotne, czyli praktycznie wszystkie modyfikacje, które tutaj znaleźliśmy na tej mapie. Włożyłem do tego pojazdu, przygotowałem go do jazdy i tym pojazdem właśnie dzisiaj pozwiedzamy drugą mapę. Normalnie auto jest niebieskie. Ja znalazłem w swoim składzie malowanie do niego. Wygląda wprawdzie teraz jak taki resorak Matchboxu, ale bywa. Fajnie wygląda. Dobra, znajdujemy się jeszcze w mieście. Do wjazdu na kolejną mapę nie jest aż tak daleko. Musimy praktycznie tylko tutaj wyjechać z miasta i przejechać się kawałeczek. I zaraz zobaczymy, jak to rozegramy. Na samym początku serii zastanawiałem się, czy pokazywać skautowanie, czy pokazywać, jak się odkrywa mapy, jak się odkrywa wieże, zadania i tak dalej. Nie bardzo chciałem to robić, ale szczerze powiedziawszy, skautowanie też należy do SnowRunnera i w zasadzie nie jest błędem pokazywania tego typu rozgrywki. To też należy do rozgrywki, to też należy do naszych zadań i im większe pole widzenia na danej mapie, tym po prostu łatwiej się gra. Dlatego dzisiaj jedziemy skautować, dzisiaj jedziemy zwiedzać nową mapę. Zobaczymy, co gdzie trzeba usuwać, co trzeba remontować. W każdym bądź razie naszym zadaniem będzie później przywrócenie infrastruktury, czyli udrożnienie wszystkich dróg, żeby po prostu się łatwiej jeździło i dopiero wtedy zaczniemy zajmować się zadaniami kampanii, tu gdzieś jakieś będziemy wykonywać jakieś zadania poboczne. Wjazd na drugą mapę i zobaczymy, co nas czeka. Zapora Smithville. Z tego co kojarzę, to była bardzo fajna mapa. Na pewno dużo kilometrów na niej narobiłem. I na pewno było ciekawie tutaj wykonywać różnego rodzaju zadania. Zobaczmy, co my tu mamy. Mamy jedną wieżę tutaj, jedną wieżę tu. 2, 3, 4 wieże są. Zacznijmy od tej wieży. Potem się wrócimy do wieży numer 2, wieża numer 3 i jeżeli damy radę, wieża numer 4. A nie, czekajcie. To nie są 4. Tutaj popatrzałem, że tych wież może być trochę więcej. No dobra, ale i tak zamierzam zrobić raz, 2, 3, 4 i potem przejedziemy się gdzieś bardziej na dół. No, to zaczynamy skautowanie, zaczynamy zwiedzać. Zobaczymy, jak się nasz Chevrolet tutaj spisze. Ogólnie to nie jest zły pojazd. Jego tylko trzeba troszeczkę po prostu przygotować. Jemu trzeba założyć przede wszystkim podwyższone zawieszenie i należy mu założyć opony błotne. Im większe, tym po prostu łatwiej będzie nim jeździć. Skoro tu mamy stację paliw, to wezmę i tutaj już od razu zatankuję.
Tutaj mam pierwsze zadanie, już widzę po symbolu, że będzie coś wyciągane z błota. Ja to zadanie przyjmę. Zagubiona przyczepa, ok. Tekstem zadania nie będziemy się teraz zajmować. W każdym bądź razie przyczepa, którą należy gdzieś skądś wyciągnąć. Okej. Oj, chyba będzie łatwiej. Pojedziemy jeszcze kawałek, bo mi się zdaje, że ta wieża, od której chciałem zacząć, będzie gdzieś po drugiej stronie rzeki. O, tam jest. O! O! Patrzcie! Zachciało mu się koziołkować. I dobrze, że mam założoną wyciągarkę z akumulatorem. Jest to podstawowe wyposażenie mojego każdego skauta. Ponieważ przewracamy się często. Uwierzcie mi, to jest naprawdę wyciągarka, która ratuje dupsko z niejednych opałów. Skautem można się naprawdę bardzo łatwo przewrócić i można naprawdę szybko stracić panowanie, szczególnie jak jedziemy po jakichś skałach i po prostu gdzieś się odbijemy od czegoś i wtedy robią się problemy. Ale jak widać, dobrze przygotowany pojazd na pewno jest, na pewno będzie nam bardzo wdzięcznie pracował. O. Trochę tu grząsko. Trzeba zapamiętać to miejsce, w razie czego jak będziemy jechać tędy ciężarówką, żeby po prostu nie zakopać się tutaj. Tu jest nawet przyczepa, którą mamy wyciągnąć z błota. Rozglądam się tutaj, bo zdaje mi się, że pierwsza wieża gdzieś stała właśnie też tutaj na tej drodze, po prawej stronie teraz w tym kierunku jazdy. Chyba nawet ją już widać tam w okolicach tego słupa wysokiego napięcia. Grząsko tutaj, że ja nie mogę. O, tu jest pierwsza wieża. Obserwacyjna. Strasznie tu grząsko. Dobra. Odkryto lokalizację modyfikacji. Dobra, co my tu mamy? Mamy przede wszystkim garaż, to najważniejsze. I wiecie co? W tym momencie ja sobie pojadę ten garaż odkryć. Co oznacza, że muszę wjechać pod drzwi, żeby po prostu mi zaliczyło budynek. Bo inaczej jeżeli będę się chciał w tym momencie odholować, to będzie mnie holować do garażu na pierwszej mapie, a nie tutaj. Dlatego
Jeżeli widzicie gdzieś jakiś garaż, to należy go jak najszybciej odkryć i jak najszybciej odblokować. A na pewno będę musiał się do niego odholować ze względu na to, że paliwo nam na długo na pewno nie starczy. Trochę tutaj stromo, muszę przyznać. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj, dawaj, dawaj. Ojej, ile bym dał, żeby teraz upuścić powietrza z kół, żeby po prostu łatwiej było podjechać pod takie wzniesienie. No ale w SnowRunnerze tego jeszcze nie było. Jest to mechanika gry z ekspedycji. To jest głupi pomysł. To jest naprawdę beznadziejny pomysł, wjechać w tą kałużę tutaj. Jedna z zasad SnowRunnera, jeżeli nie musimy wjeżdżać w błoto, to tego nie robimy. Dobra, jesteśmy przy garażu. Przenieść do garażu. Ja się tutaj natankuję. Opuszczamy garaż i jedziemy dalej. Kolejna wieża jest tutaj. Mógłbym zabrać tą modyfikację po drodze. Chyba że zrobię kiedyś wypad tylko i wyłącznie po modyfikację. Zajmijmy się wieżami, czyli jedziemy... A, tu już widzicie jest osuwisko. To sobie to osuwisko weźmiemy już. Aktywujemy sobie tą misję. I zajmiemy się tą misją na 100% w którymś z przyszłych odcinków. Będzie coś do dostarczenia. Okej. Okidoki. To znaczy, że tędy nie przejedziemy. Musimy się wrócić i pojechać tu w dół. I praktycznie tak naokoło. Jako że wieża jest tutaj, pojadę naokoło i wjadę tutaj na tą farmę, bo nie będę się tutaj przedzierał przez ten podmokły teren. Ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że stamtąd nie wyjadę. Czego już naprawdę bardzo często doświadczyłem. Wprawdzie mam tutaj garaż, mógłbym się odholować, ale nie chcę tego robić. Okej. Delikatnie w dół, żebym zaraz tutaj nie koziołkował. To nie jest dobry pomysł. Uff, to nie był dobry pomysł. Albo powiem inaczej, pomysł był dobry, ale wykonanie było beznadziejne. Ojejku, to nie był dobry pomysł, ale właśnie to jest właśnie SnowRunner. Ciężarówką na pewno nie będę się tutaj wypuszczał na tą drogę, uwierzcie mi. Muszę przyznać, że Chevrolet z podwyższonym zawieszeniem ma tendencję do takiego bardzo wysokiego podskakiwania, przez co właśnie teraz zdarzył się ten taki wypadek, to może niekoniecznie, ale przekoziołkowaliśmy kilkukrotnie. On ma tendencję po prostu do podskakiwania. Dobra, jak tutaj wjechać? Pojechałbym między drzewa.
Skręcił tutaj. Delikatnie. No, ma tendencję do przewracania się kolega. I teraz... A możemy tędy pojechać. Też nie byłoby źle. Chcę ominąć to błoto, nie chcę koniecznie w to błoto wjeżdżać. Okej. Okej, przejechaliśmy. Super. Jeżeli nie musimy w błoto wjeżdżać, to tego naprawdę nie powinniśmy robić. Czasami takie kałuże jak tutaj, niby to nie wygląda jakoś strasznie, ale niektóre takie kałuże są tak zdradliwe, że po prostu można z nich już nie wyjechać. Tutaj jest zasadniczo droga do farmy, ale sami widzicie, jak ta droga wygląda. I zgodnie z moją zasadą, jeżeli nie musimy wjeżdżać w błoto, to tego nie robimy. Nie muszę jechać aż tak daleko, widzę. Mogę jechać tak. Bo mógłbym to pole mógłbym normalnie ominąć, ale przejedziemy sobie tędy. Zostaw ten płot! W końcu! A tu wcale nie jest lepiej. Ale na pewno nie jest tak podmokle jak tam na drodze. Dobra. Na tą farmę będziemy naprawdę sporo rzeczy dowozić. I uwierzcie mi, poziom frustracji, jaki tu osiągnąłem na samym początku, również był olbrzymi. Pokaż zadanie. Głodni pracownicy. Dobra, będzie coś trzeba dostarczyć. Bierzemy i aktywujemy. Już widzę wieżę, czy nie widzę wieży? Wieża ciśnień. Nie widzę wieży. Co oznacza, że pojadę gdzieś w to miejsce i zobaczymy, czy droga do wieży widokowej się gdzieś pokaże. Bo jeszcze jej nie widać. Drugą rzecz, jaką bym chciał tutaj w SnowRunnerze, to latarka, która jest w ekspedycjach. Możesz się normalnie zatrzymać gdzieś na jakimś bezdrożu i latarką się rozejrzeć, przez co po prostu można sobie pozwiedzać teren. Nie jest taki wyblakły jak tutaj, tylko jest po prostu już odwiedzony i można sobie wtedy drogę lepiej zaplanować. Dobra, jak widać, muszę się wrócić i jechać tędy, do wieży numer 2. Żaden problem. Tu jak widać też jest błoto bardzo głębokie. Też będzie trzeba uważać, wjeżdżając tu pojazdami. Ten Chevrolet, powiem wam, że dobrze sprawia się w terenie, ma tendencję do przewracania się, ale mimo to na pojazd, który jest praktycznie nam za darmo dany, to i tak sobie naprawdę świetnie daje radę. Ok, mamy kolejną wieżę przed nami. Także nie musicie dokupywać nie wiadomo jakich dodatków albo nie wiadomo co trzeba modować. Wystarczy, że tą ciężarówkę po prostu sobie dobrze przygotujecie i możecie się nią naprawdę na samym początku bawić. Level 6! Super!
O, zaporę widać, okej. Odkryto lokalizację modyfikacji. W porządku, modyfikacja jest tutaj w lesie. Miejsce odwiertów. I tu jest kolejna wieża widokowa, co oznacza, że mogę po prostu sobie tędy prosto pojechać. Do... prawdopodobnie gdzieś tu. O, wyjadę. Przydałaby się gdzieś cysterna, żebym mógł zatankować. Mam tylko pół zbiornika. Tylko pół zbiornika, jak to brzmi. Jakbym miał w moim prywatnym samochodzie tylko pół zbiornika, to byłbym zadowolony. Starczyłoby mi to na kilka dni jazdy. A tutaj jednak pół zbiornika to raczej nie jest zbyt wiele. No. Chcesz wyjechać, czy nie bardzo chcesz wyjechać? Widok ładny, patrzcie, na jeziorko. Zaporę chciałem pokazać, ale przez te skały to nie bardzo idzie. Oj! Nie spodziewałem się, że tam będzie zaraz za górką taka duża dziura. Też tak błotnie. Ominiemy to trochę. Okej, w prawo. Wow. To był silnik. Nie mam żadnego tego. Okej. Wieża widokowa jest po lewej stronie. Okej. Podjedziemy, zobaczymy, jak tu wjechać. Gdzie ona jest? Tutaj jest, po tej stronie. Zasadniczo, jeżeli bym tylko przejechał... Kłoda jest. Tu jest chociaż tędy też mógłbym chyba przejechać. A, też idzie. Jeszcze. Takie podmokłe tereny to jest cudo. Po prostu cudo, jeżeli się wjedzie tutaj pojazdem. Nigdy nie wiadomo, co można się spodziewać. Ale tutaj akurat dobrze sobie daliśmy radę. Tu już nie, ponieważ jest drzewo w wodzie. Niekiedy te drzewa znikają, a niekiedy te drzewa blokują się pod pojazdem. To tak z drzewami to tak trzeba troszeczkę uważać. To jest głęboko. Dobrze, że mam snorkel wysoki. To jest głęboko. Dobra.
Kolejna wieża. Zobaczmy teraz dalej, co tu trzeba byłoby zrobić. Aha, czyli tą stronę mam odkrytą. Kolejna wieża byłaby tutaj, po tej stronie. Co oznacza, że musiałbym jechać w dół. I chyba tędy. Z tego co kojarzę, to należało do tej strony, a nie do tej strony, ponieważ tu płynie rzeka i ta rzeka faktycznie tam może blokować przejazd. Tu mam modyfikację, tu jest modyfikacja, tu jest przyczepa. Pojazdów jako takich nie widzę. Tu też jest przyczepa. Zadanie. Centrum serwisowe. Dobra. Czyli wracamy do garażu. O kurde, muszę jeszcze raz tędy zjechać. Uff, ale będzie znowu. Wracamy do garażu, bo muszę zatankować. I jedziemy tak, tędy w dół, bo jest tutaj osuwisko, nie przejadę. Tędy, tu po tych kamieniach. Tutaj do zapory, przez zaporę. I chyba będziemy musieli tutaj gdzieś w lewo skręcić. Dobra, nie ma to tamto, próbujemy. Najwyżej jeszcze raz będziemy tutaj koziołkować. Tym razem spróbuję trochę delikatniej zjechać. A nie tak na złamanie karku pędzić jak poprzednio. Delikatnie, no to idzie. Jeszcze. Chociaż przyznam, tym kolegom tutaj zjechać po takiej górce jest już swego rodzaju wyzwaniem. Ale to poszło trochę lepiej. Całe szczęście. Tą wieżę już mamy. Ach, tu jest wjazd. Dobra. Na tą błotną ścieżkę. Mogłem w lewo skręcić, nie musiałem się tu koniecznie w skały pchać. Skały to też jest taki trochę dziwny temat w SnowRunnerze. Jeżeli mamy jakieś takie większe kamienie na drodze, to w ich okolicy w magiczny sposób tracimy jakąkolwiek trakcję i przyczepność z podłożem, także czasami można nie podjechać tam, gdzie się chce ze względu właśnie na kamienie. Ze skałami jest podobnie, skały są naprawdę bardzo śliskie. Mam włączone światła, coś ich nie widać w ogóle. Albo się już przyzwyczaiłem do modyfikacji, która tam te światła troszeczkę usprawnia. Niestety, żeby z tej modyfikacji korzystać, potrzebuję któryś tam level. Zapora w całej swej okazałości. Ta gra potrafi być naprawdę ładna. Zachód słońca nad zaporą, patrzcie, o. Ta gra potrafi być naprawdę ładna. Bardzo lubię tę grę właśnie za tą grafikę.
Aż nie mogę się doczekać maja, kiedy właśnie Roadcraft wyjdzie z jeszcze fajniejszą grafiką. Wtedy znowu będzie nagrywania, ja nagrywania. O, tu jest kolejny ten. Kolejny zator na drodze. Wezmę tą misję od razu. Dostarczyć. Most Smithville. Dobra. Czyli tędy... Ja na upartego bym przejechał, ale prawdopodobnie będzie jakiś problem. Zjedźmy tutaj w tą stronę. Zobaczymy, gdzie dojadę. I zobaczymy, czy się pomyliłem, czy nie, bo oczywiście mogłem się pomylić, że ta wieża jest po tej stronie, a nie po drugiej. Już kilka miesięcy minęło, jak ostatni raz grałem tą mapę. Chociażbym bardziej powiedział, że gdzieś coś koło roku niż miesięcy. O, delikatnie, ponieważ tutaj przekoziołkować prosto do wody to nie byłoby też wcale fajnie. A, wjechaliśmy w koryto rzeki. Okej. O! Ajajajajaj. Nie widać tutaj już zbytnio. O, modyfikacja. Modyfikację sobie zabiorę. Skoro już tu jestem. Co to jest? Włączany napęd na 4 koła dla ciężarówki White Western Star. Szczerze powiedziawszy, nawet... przepraszam, nawet nie znam tej ciężarówki. Nazwa mi nic nie mówi, także... Zobaczymy. I tak niedługo trzeba by było jakiś nowy sprzęt kupić. Chyba zmienimy porę dnia, bo nie dość, że światła cienkie, to zrobiło się bardzo ciemno i w ogóle nie widać tej ciężarówki, a tym bardziej nie widać, gdzie jadę. Okej, jestem tutaj. No... Pomyliłem się. Może do tej dojadę, tu. No, zobaczymy. I tutaj jest jeszcze jedna. Możliwe, że gdzieś źle skręciłem. Ach, ten zachód słońca jest naprawdę przepiękny. Te kolory, uwielbiam taki zachód słońca. W każdym symulatorze, w którym jeżdżę, czy to jest symulator kolejowy, czy to jest Microsoft Flight Simulator, właśnie uwielbiam albo porę poranną, albo właśnie taką wieczorną. Nie bardzo wiem, jak ja tu mam jechać, bo nie widzę drogi, ale wygląda na to, że tędy mogę się tu przebić na drugą stronę tego dziwnego miejsca. Tu jest zadanie znowu. A, ja wiem, co to jest za zadanie. To jest właśnie ten... To jest właśnie ten mostek Smithville, który przed chwilą przyjąłem. Nie o to mi chodziło, no ale przebiliśmy się jakoś na drugą stronę. To może pojedziemy dalej i zobaczmy, do jakiej wieży jeszcze widokowej dojadę. Tu też jest wyciąganie czegoś z błota. Przyjmijmy to zadanie. Pechowy rybak. Dobra. Ogólnie przy skautowaniu warto sobie akceptować każde zadanie, które spotkamy, ze względu na to, że potem możemy sobie te zadania tutaj po kolei robić. Nie musimy jechać, ojej, muszę najpierw zadanie odebrać, potem muszę dojechać gdzie indziej, odebrać z magazynu przedmioty i tak dalej. Dlatego ja, jak jadę, skautuję, to ja zadania, które widzę, które mam przed sobą, po prostu zabieram ze sobą
i potem jest troszeczkę łatwiej zaplanować, które zadanie robić jako następne. Ciekawe, czy mi starczy paliwa do kolejnej wieży widokowej. Upsa. To było za szybko na kamień. Standardowo, jeżeli chodzi o opony terenowe i za szybką jazdę po ulicy. Zobaczymy, dokąd dojedziemy tym głównym szlakiem i czy jest jeszcze gdzieś jakieś osuwisko albo brak mostu. I przy okazji popatrzymy dalej, gdzie jest wieża widokowa. Widzę, że ta droga tutaj będzie szła i idzie w kierunku wieży widokowej. To jest nieźle. Upsa. Trochę za szybko. Opony terenowe mają tendencję do pływania po asfalcie. O, przyczepa. Dobrze. Zapewne to, co na niej stoi, będziemy potrzebować prędzej czy później. Cysterna by mi się przydała, a nie jakieś części zamienne. Ale podejrzewam, że do wieży widokowej jeszcze dojadę. Mam bynajmniej taką nadzieję. Mógłbym tu wyłączyć napęd na 4 koła, co by zmniejszyło trochę spalanie. No bo w sumie i tak jadę ubitą drogą i asfaltem, także napędu na 4 koła raczej to nie potrzebuję, a zapewne zmniejszy to trochę spalanie tutaj tego pojazdu. Tyle tylko, że muszę pamiętać, zanim wjadę w jakieś rozdroże, żebym go ponownie uaktywnił. Muszę zobaczyć, gdzie jest wieża widokowa. Bo tak jadę i jadę i jadę i jadę i nie widać w ogóle, żeby coś tu gdzieś po lewej stronie stało. Jeszcze kawałek, okej. O, ten most też jest cudowny. Ten most to też jest cudo. Szczerze mówiąc, ciężarówką w rzeczywistości bałbym się na taki most wjechać, widząc tak niepewne deski i wiedząc, że mam pod sobą jakieś 10 do 20 ton ciężarówki. Mogłoby się to źle skończyć. Ha, ciekawe, czy dojadę. Trochę dużo pali, muszę mu przyznać. Specjalnie tak trochę szybciej wjechałem. O, czekajcie, jesteśmy już bliżej. Tu. Tędy. Tu w górę.
To jesteśmy. Włączę napęd na 4 koła. Nie ten guzik, nie ta kombinacja klawiszy. O kurde, ciekawe czy wjadę. Daleko nie mam. O, ho, 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 ho. O, o. O, o. W którą stronę? Chyba nie wjadę. No chociaż. Nie przewróć się teraz, nie przewróć się. O! O kurde. O kurde, jest, dojechaliśmy. O, jazda w SnowRunnerze na oparach, to jest to. To jest to. Okej. Czyli mamy... Tą stronę mamy zrobioną, zostały jeszcze 2 wieże. Obie są tutaj. Spróbuję się wrócić do garażu i ruszymy w tą stronę zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Zmienię sobie też porę dnia na rano, bo będzie kiepsko z widocznością. Okej, tędy, tu w dół i będziemy patrzeć. Co dalej? Jazda na oparach w SnowRunnerze, to jest to. Ale muszę przyznać, że dość szybka jest ta ciężaróweczka. Ten pick-up jest naprawdę dość szybki, ale może to być też jego przekleństwem. Ui! Dobra. Myślałem, że będzie trochę bardziej spektakularny przejazd, no ale nie narzekam. Mógłbym wyłączyć napęd na 4 koła. Ale zdaje mi się, że to tyle było utwardzonej drogi. No, dobra, to nie wyłączamy napędu. Wiedziałem, że się zatrzymam na tym drzewie. Jak już widziałem, że to drzewo nie znika... A już wiedziałem. Czułem w kościach, że zatrzymam się podwoziem na nim. O! Mokro. A, nie przejadę. To chyba będzie tyle ze skautowania, bo widzę, że w tym momencie dalej nie możemy nic tutaj zrobić. Chyba że jeszcze będę mógł ominąć tę przeszkodę. Zator. O. Zator mogę ominąć. Będzie na pewno zabawne. Bo będę musiał zjechać tu i jechać tą drogą. Okej. Popróbujmy jeszcze. Będzie dzisiaj troszeczkę dłuższy odcinek niż zwykle, ale tak właśnie jest ze skautowaniem. Skautowanie dość dużo czasu zabiera. Ale im więcej widoczności, im lepsza widoczność na mapę, tym lepiej można sobie zaplanować przejazd. Gdzie ten zjazd? Tu.
Poważnie? Tak między drzewami? O, faktycznie. Tu jest dopiero droga. O kurde. Nie widzę, żeby to dobrze szło. Strasznie podskakuje to auto. Rozglądam się za wieżą widokową, która tutaj po prawej stronie powinna być. Już widzę przejazd do niej. Będzie tutaj i tu jest przejazd na tą dziwną wyspę. Chyba się zabiorę najpierw za tą po prawej stronie, za tą wieżę widokową. A tą lewą najwyżej zostawimy, jeżeli będziemy gdzieś w pobliżu. Modyfikacje też mogę zabrać. O ile zaraz się tutaj nie zwalę na dół. Modyfikacja jest zawsze dobra. Dostępne do bieżącego pojazdu. Napęd na... Nie, dyferencjał, okej. Blokada dyferencjału, faktycznie, bo nie mam blokady dyferencjału na tym pojeździe. No to już teraz mam. Dobrze, przyda się ta modyfikacja. Ale jeszcze jedziemy dalej. Patrzałem, czy nie, przypadkiem tędy nie mogę przejechać do tego dziwnego przejazdu przez tą wodę. Ale ciekawi mnie, czy można to się tutaj z tej drogi dostać. O! Kolego, spokojnie. No niby można, ojej. W poprzek mnie postawiło. O, kamienie, kamienie. Dobra, jesteśmy na drugiej stronie, teraz co dalej? Tu jest zjazd na jakieś podwórko. Widzicie, mogłem tędy jechać. Od garażu w dół, tutaj w dół i tędy był lepszy wjazd do tej wieży widokowej. A teraz muszę skręcić w lewo i próbować... Chyba że pojadę w prawo brzegiem z myślą, że się gdzieś nie zakopię. Łup. O właśnie, o właśnie. Dawaj, dawaj, dawaj. Ratujemy się wyciągarką. Widzę, że nie idzie dalej. No, jedziemy. Niby się poruszamy do przodu. Ale grząsko jest. A, złapaliśmy. O, właśnie. Kurde, ale rzuca.
O kurczę, Chyba to nie był dobry pomysł. Ogólnie bezdroża w SnowRunnerze to jest zły pomysł, zawsze był złym pomysłem. Pytanie tylko, jak daleko muszę jechać. A, jestem już prawie. Do tego miejsca tu. Czekajcie, muszę to skasować. Do tego miejsca i tu do góry. 70 metrów. Pojadę tu, gdzie są drzewa. Z myślą... O, dawaj! Liczę na to, że się tutaj mniej zakopię, niż jakbym gdzieś tam w piach wyjechał. Kurde, do wieży jeszcze nie dojechałem, już pół zbiornika nie mam. Lubi sobie chlipnąć ten pojazd. Dobra. Wieża? Tutaj. Co oznacza, że musiałbym wjechać tak. Jestem za daleko. Tam do góry. No okej. Muszę zobaczyć, jak wjechać. Tędy byłoby najlepiej chyba. Te małe choineczki można poprzewracać, także to nie jest problem. Ale coś mnie tu blokuje. Okej. Okej, już widzę wieżę widokową. Ale schowana, zgubana. Dobra. Zapora z drugiej strony. Okej, odkryto lokalizację modyfikacji. Czyli modyfikacja jest tutaj. I odkryliśmy całą tą wyspę. O, samochód. Chevrolet CK1500. To jest ten sam Chevrolet, co jeździmy teraz. Co oznacza, że to auto można sobie przejąć i sprzedać. Od razu, od ręki. Nawet się nie zastanawiać. To jest ten sam Chevrolet tutaj, co my mamy w tym momencie. Zastanawiam się, mogę pojechać jeszcze dalej, wrócić się na drogę i spróbować jechać tutaj, ale obawiam się, że paliwa nam do tej ostatniej wieży widokowej chyba nie wystarczy. Ale nic nie szkodzi, jeżeli nam paliwa braknie, a nie dojedziemy do tej wieży widokowej, to tym zakończymy dzisiejsze skautowanie. Odcinek i tak już jest dłuższy, niż planowałem zrobić. Kurde, żeby gałęzie cię blokowały. Tego nie lubię. To jest jedyna rzecz, której naprawdę nie lubię w SnowRunnerze. Że praktycznie gałąź, która nie jest zbyt gruba, mogłaby się złamać, blokuje ci przejazd. Po prostu jedziemy tak daleko, jak starczy nam paliwa. Jeżeli dojedziemy do wieży widokowej, to jest super, to będziemy mieli wtedy wszystkie wieże odkryte. Jeżeli nie dojedziemy, no mówi się trudno, kiedyś przy okazji tą wieżę wezmę i odkryję. Wow. To już jest zapewnie. Już się zapewnie za kierownicą czuję. Zaraz na pewno będę gdzieś leżał. 100%. Starzy wyjadacze SnowRunnera znają ten problem, kiedy czujesz się zbyt pewnie za kierownicą, kiedy już najeździsz trochę kilometrów, to wtedy szarżujesz po tych wertepach, no ale to czasami nie idzie, bo to się może źle skończyć. Ile razy ja się już przewróciłem ciężarówką z ładunkiem, bo za szybko jechałem, gdzieś mi się koło zapadło, drugie koło na kamień wjechało i już leżę.
Kurde. No, tak to bywa. Dobra. A, może dojedziemy nawet. Albo i nie. Czy mógłbyś się zatrzymać? Chyba że żartujesz. Chłopie, zatrzymaj się. Akurat nie w tym miejscu. Ciekawe, czy się dźwignę. A, może. Albo i nie. Może w tą stronę. Okej, czekajcie, to już jest to jest dobrze. O, dawaj na koła. Kurde. Jeden błąd, jeden podskok. Gdzie ta wieża była? Muszę jechać tędy i tu do góry. No ja jestem ciekaw, czy dojadę, kurde. To już będzie drugi raz, jak jadę na oparach. Dzisiaj. O kurde, skały. O, dawaj. 7 litrów. Jazda na oparach pełną gębą dzisiaj. Ale mamy odkryte wszystkie wieże widokowe. Super, tak chciałem. Normalnie udało mi się wszystkie wieże odkryć. Tak jest, mamy całą mapę odkrytą, mamy w tym momencie odkryte wszystkie modyfikacje i wszystkie pojazdy. Tu jest nawet jeszcze ciężarówka International Transstar 4070A. Także tu jest ciężarówka. Tu jest scout do odebrania, też go odbierzemy, ale to już nie dzisiaj. Na dzisiaj wszystkie zadania wykonałem, jakie chciałem. Mam odkrytą całą mapę i tym samym uważam dzisiejsze skautowanie za jak najbardziej udane. Jazda na oparach była dzisiaj. Dawno już mi się to nie zdarzało, żeby mi po prostu do celu naprawdę kilka litrów paliwa brakowało, ale taki jest właśnie SnowRunner. Czasami trzeba mieć troszeczkę szczęścia, żeby do celu dojechać. Tym samym dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Jeżeli filmik wam się spodobał, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał, by nie przegapić pozostałej serii SnowRunner. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, cześć!